Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym przybliżę los jednego z najbardziej zagadkowych polskich książąt średniowiecza, Władysława Białego. Jego burzliwe życie, napięte relacje z Kazimierzem Wielkim i dramatyczne decyzje są fascynującym rozdziałem w historii średniowiecznej Polski. Dlaczego ten ambitny i niezależny książę musiał zrezygnować z rodowych ziem? Co naprawdę wpłynęło na jego decyzję o wyjeździe za granicę? Posłuchajcie. Zacznijmy od wydarzeń, które miały być początkiem oziębienia relacji między Kazimierzem Wielkim a Władysławem Białym. Śmierć żony Władysława Białego, Elżbiety Strzeleckiej, to właśnie od tego momentu ich relacje stawały się coraz bardziej napięte. Janko z Czarnkowa, średniowieczny kronikarz, wiąże te wydarzenia z późniejszym zatargiem Władysława Białego z sędzią kujawskim Stanisławem Kiwałą. Na tym etapie spór dotyczył ziemi przygranicznych, a konflikt był na tyle poważny, że sędzia Kiwała wezwał Władysława przed sąd królewski. Książę jednak zignorował wezwanie, co tylko zaostrzyło sytuację. Król Kazimierz wydał wyrok na korzyść sędziego, co rozwścieczyło Władysława i doprowadziło go do podjęcia niezwykle radykalnej decyzji – zastawu swoich księstw. Warto wspomnieć, że Władysław Biały był człowiekiem pełnym ambicji. Jak sugeruje historyk Amanton, miał on silne poczucie własnej wartości i co ważne, był on najbliższym krewnym Kazimierza Wielkiego i prawym dziedzicem tronu polskiego. Z kolei inny historyk, Kazimierz Stroczyński, uważa, że Władysław już po otrzymaniu od Kazimierza miasta Inowrocław poczuł się jak suwerenny władca, a co za tym idzie, niechętnie podporządkowywał się królowi. W tej opowieści pojawił się też dramatyczny wątek związany z zarzutem, że to Władysław Biały miał zabić sędziego Kiwałę. Zarzut ten jest jednak nieprawdziwy, bo Kiława żył jeszcze kilka lat po domniemanym zabójstwie. Przejdźmy teraz do momentu opuszczenia przez Władysława Białego jego księstw. Są tu dwie różne wersje wydarzeń. Według kronik Janka z Czarnkowa książę opuścił kraj z powodu smutku po śmierci ukochanej żony. Władysław miał być rozczarowany rządami i zdecydował się na wyjazd. Jednak bulla antypapieża Klemensa VII z dnia 15 września 1382 roku przedstawia sytuację w zupełnie inny sposób. Według niej Kazimierz miał zmusić Władysława do rezygnacji z księstw, traktując go jako polityczne zagrożenie, a Władysław, bojąc się o własne życie, postanowił uciec. Historyk Ryszard Kabaciński uważa, że to jednak zatarg Władysława ze Stanisławem Kiwałą, a nie smutek po żonie miał decydujący wpływ na jego decyzję o zastawie księstw i wyjeździe z nich. Spór był ostry, skoro Kiwała wezwał księcia dla jego rozstrzygnięcia przed sąd królewski. Władysław nie stawił się w wyznaczonym terminie rozprawy, a król wydał wyrok na korzyść Kiwały. Książę miał wówczas zostać uwięziony. Król Kazimierz wspierał sędziego Kiwałę, co uderzyło w dumę księcia. Ostatecznie między 29 maja 1363 roku a 5 kwietnia 1364 roku Władysław oddał swoje ziemię w zastaw i otrzymał za nie od Kazimierza kwotę 1000 florenów. Powstaje też pytanie, co kierowało Władysławem po wyjeździe. Mikołaj ze Srebrnej Góry wspomina, że książę zamierzał udać się do Włoch, gdzie planował prowadzić życie pielgrzyma i podróżnika. Ta wersja jednak wydaje się być jedynie pogłoską. Odpowiedź wydaje się bardziej prozaiczna. Władysław musiał opuścić swoje ziemię, a o podróży zdecydował bardziej pod przymusem niż z chęci. Dlaczego zastawienie księstw było takie ważne? Warto podkreślić, że Gniewkowo i Inowrocław stanowiły strategiczny bufor między Polską a zakonem krzyżackim. Pozbawienie Władysława Białego jego księstw
przez Kazimierza III Wielkiego wynikało z konieczności likwidacji ważnego i niezależnego buforu między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim, jakim było księstwo gniewkowskie i inowrocławskie. Chęć zagarnięcia bogatych i dobrze ufortyfikowanych terenów, a co za tym idzie przesunięcie północnej granicy Królestwa Polskiego i wzmocnienie jej obronności warowniami i miastami Władysława Białego. Kontrola nad tymi terenami pozwalała nie tylko zabezpieczać granice, ale i zyskiwać wpływ na rozwój regionu. Władysław Biały miał prawa i ambicje, które mogły zagrażać sukcesji po Kazimierzu Wielkim. Zastawienie księstwa gniewkowskiego i inowrocławskiego przez Władysława Białego doprowadziły do poszerzenia terytorium przez Królestwo Polskie, ale też do eliminacji potencjalnego konkurenta do tronu polskiego na korzyść wnuka i adoptowanego syna Kazimierza Wielkiego, Kaśka Słupskiego. Na koniec warto podkreślić, że Kazimierz nigdy nie zwolnił Władysławowi zastawionych ziem. Bulla Klemensa VII powstała na podstawie relacji Władysława Białego. Twierdzi, że Władysław z dwóch księstw przez Kazimierza został usunięty jako najbliższy i prawy dziedzic tronu na nienawiść króla wystawiony. Z obawy przed zdradziecką śmiercią kraj opuścić był zmuszony. Wygnanie Władysława Białego miało znamiona politycznego manewru zmierzającego do usunięcia niezależnego księcia z pogranicza Królestwa Polskiego i państwa zakonu krzyżackiego. Dalsze życie Władysława Białego to los wygnańca, który od tej pory musiał żyć za granicą. Był to człowiek pełen ambicji, ale i sprzeczności. Kochał swoją ojczyznę, ale Kazimierz Wielki widział w nim tylko rywala Kaśka Słupskiego. Jeśli fascynuje Cię historia i konflikty średniowiecznej Polski, koniecznie zobacz inny film. Opowiadam w nim o dramatycznej bitwie pod Gniewkowem, która była preludium do oblężenia Złotorii i kluczowym momentem konfliktu Władysława Białego z Królestwem Polskim. Poznaj tło wydarzeń, motywy bohaterów i ich wpływ na losy państwa. Nie przegap tej opowieści pełnej napięć i średniowiecznych intryg. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Historia Władysława Białego jest dowodem na to, że polityczne ambicje i osobiste konflikty kształtują losy nie tylko jednostek, ale całych narodów. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.